Cześć, z tej strony Soshi. Dawno mnie na tym kanale nie było, ale już do Was wracam z nowymi recenzjami. Dzisiaj przetestujemy sobie tą oto szczotkę od Inface. Jest to Inface Ion Hairbrush. Ja co prawda mam bardzo ograniczoną pielęgnację włosów. Ogranicza się do tego praktycznie, że myję włosy i nakładam na nią odżywkę. Ale przy okazji chciałam Wam pokazać tą szczotkę, dlatego że fajnie by było po prostu, żebyście zobaczyli, jak to wygląda od strony zwykłego użytkownika i co ta szczotka tak naprawdę potrafi. Zapraszam do oglądania. Jeżeli nie wiecie, czym jest Inface, jest to podmarka Xiaomi, która głównie zajmuje się produkcją urządzeń do pielęgnacji twarzy. Ja już testowałam parę z nich, możecie znaleźć zresztą filmiki na kanale. Jest to m.in. jajko albo odkurzacz do wągrów. Bardzo polecam na obejrzenie tych filmików, ale zajmiemy się dzisiaj tym. Na początku, co znajdziemy w samym opakowaniu? Jest to oczywiście sama szczotka. Takie coś, jest to po prostu podstawka, na której możemy położyć szczotkę, kiedy ona jest rozgrzana. No i oczywiście instrukcja obsługi w języku chińskim i angielskim. Jak widzicie, szczotka ma dość długi kabel, jest trochę poplątany, ale jest dość długi. To, co jest jeszcze fajne, to to, że on się kręci w 360 stopni, czyli tak naprawdę mamy pełną możliwość ruchów, możemy sobie kręcić tą szczotką tak, jak nam się podoba. Mamy też stopnie, do jakich możemy ją rozgrzać. Z tego co pamiętam, w tym momencie to jest maksymalnie do 200 stopni Celsjusza. Czyli jest to taka optymalna temperatura, w której możemy stylizować włosy. Jak teraz widzicie na ekranie, szczotka ma 5 trybów. One teoretycznie służą do różnych rodzajów grubości włosa. No i tak jak wspominałam na początku, najwyższy ma 200 stopni Celsjusza. To czym taka szczotka różni się od takiej zwyczajnej szczotki? Po pierwsze mamy jonizację. Dzięki jonizacji nasze włosy nie będą się tak bardzo puszczeć, a po drugie nasze końcówki nie będą się tak bardzo rozdwajać. Dzięki tej szczotce możemy czesać włosy i na sucho, i na mokro, co jest na pewno plusem. Oprócz tego jest tutaj system automatycznego wyłączania, więc jeżeli zapomnicie ją odepchnąć od prądu, to ona i tak się sama wyłączy, więc Wam się nie spali. Dodatkowo fajne jest to, że ona nagrzewa się równomiernie, więc jeżeli na przykład wprowadzacie sobie we włosy jakiś serum albo właśnie odżywkę, no to też na pewno to ciepło pomoże tym produktom wchłonić się głębiej w strukturę włosa. Jak przebiegały testy i co ja w ogóle o tym myślę? Po pierwsze, na mokrych włosach, przynajmniej moje włosy są dość cienkie, sprawdzało się całkiem fajnie. W sensie i je suszyła i przy okazji nie elektryzowały się, ale nie uważam, żeby była ona dobra do stylizacji. Mam wrażenie, że to ciepło, które ona emituje, nie jest na przykład takim ciepłem, które mamy w blokówce albo w prostownicy. Ono po prostu się nagrzewa, ale tak naprawdę moje włosy, które są dość podatne na wszelkiego rodzaju stylizacje, no nie dawały sobie nic z tym zrobić tak naprawdę. Może to też wynikać z tego, że po prostu ja nie umiem tego dobrze obsłużyć, ale próbowałam i na swoich włosach, i na włosach mojej mamy i niestety no nie przyniosła tego, co obiecuje producent, czyli nie byłam w stanie sobie wystylizować tym włosów, ale fajnie się sprawdziła właśnie do nakładania odżywki i rzeczywiście po niej włosy były dość leiste i no po prostu były miększe i nie puszyły się tak jak zazwyczaj mi się puszą, kiedy po prostu umyję sobie włosy. Podsumowując, czy polecam tą szczotkę? No nie do końca. Jeżeli nastawiasz się na stylizację włosów, to nie jest produkt dla Ciebie. Jeżeli jednak Twoje włosy się puszą, na przykład w zimę, kiedy nosimy czapki, kiedy chcecie na przykład wprowadzić sobie jakieś produkty głębiej w strukturę włosa, to się przyda. Cena takiego produktu to jest 139 zł na stronie Cyfra.eu i właśnie stąd dostaliśmy ten produkt do recenzji. No i w sumie to chyba tyle. Jak dla mnie ta szczotka się nie sprawdziła i nie do końca spełniła moje oczekiwania, ale jeżeli Wy macie jakieś inne zdanie na ten temat, to podzielcie się w komentarzu i do zobaczenia w następnym filmie.